dobry. Rozpoczynamy sobie pierwsze historyczne w Polsce zawody RC Drag Race. Powoli zaczynamy się już gromadzić, to biega godzina 11, więc będziemy zaczynali treningi otwarte przez pierwsze 2 godzinki, a później o 13 ruszamy z fazą pucharową, gdzie już będziemy się ścigali w 3 klasach. Jak widzicie, zawodnicy już testują setupy, dogrzewają opony, zmieniają oleje, a tutaj nasza dodatkowa atrakcja sobie stoi. Na pewno już widzieliście na początku filmiku. Patrzcie, jakie sprzęty amerykańskie. Batmobil nawet jest. Ja jeszcze nie deptaty, więc podać tutaj. Ten Maciej to po prostu z pudełka, nie? Pokaż, jak bardzo się cieszysz, że masz taki ładny model. kolega wczoraj odebrał, myślę, że się bardziej będzie. Ale rakieta! No, rakiety są. Pamiętajcie, że bez kontroli trakcji. Tak. Delikatny Madwan. z przodu, jakby odwrotnie niż intuicja. Duża jazda? Proszę, nowiutkie DR10, wersja RTR, piękny purpurowy kolor, czy tam śliwkowy, czy tam fioletowy. Po weekendzie do sprzedania. Po weekendzie do sprzedania. Profesjonalnie. Jeśli chodzi o zasady, startujemy z linii startu, to dość proste. I chodzi o to, żeby dojechać jak najszybciej do linii stopu. To jest podstawa. Oczywiście Do linii metry. do linii metry, tak. Co jest ważne, musicie, jeśli macie jakieś systemy kontroli trakcji w modelach, jakieś TSM-y, żyroskopy i tego typu bajery, nie wymontujecie tego fizycznie, ale proszę to wyłączcie, no bo jakby jazda po prostej jest dość prosta, jak macie coś, co was trzyma prosto. Więc jeśli możecie, to skręćcie sobie na zero w trakcie stałych aparaturach. Jeżeli chodzi o start, no to tak już powiedziałem, tu będzie stał ktoś z nas i będzie was puszczał, zgłaszacie gotowość, 3, 2, 1, start i ruszacie. Oczywiście, jeśli zrobicie ewidentny falstart, to jest przegrany bieg dla was. To jest jedna rzecz, która może przegrać bieg. Druga sprawa, model musi na kołach przejechać przez metę, nie może na dachu przejechać. To się śmieci, już tu zrobiliśmy parę razy. Model musi przejechać o własnych siłach na kołach przez linię mety. Jeżeli model wypadnie poza tor, czyli na lewo albo na prawo, bądź przejedzie na drugą stronę, uderzy pachołek, to też jest przegrany bieg dla tego modelu. Trzeba się utrzymać w tym 2-metrowym pasku, który macie wyznaczony. Na końcu będzie stał jeden z moich kolegów, prawdopodobnie Donat, który ma tam kamerę, która nagrywa całe wyścigi w slow motion, więc jeżeli będziemy mieli bliski wyścig, to sobie sprawdzimy na nagraniu, kto wygrał, żeby nie było wątpliwości. Czy model może przejechać linię mety tyłem? Bo na przykład obróci go w ostatniej chwili, ale przewaga będzie wystarczająca. Rozumiem, że to nie jest fakt. Tak. 3, 2, 1, start! 2, 1, start! Au. 2, 1, start! Start! 1, start! 1, start!
muszę głośno powiedzieć. Dwa, jeden, start! 2, 1, start! 2, 1, start! 3, 2, 1, start! 3, 2, 1, start! Nigdy tego nie musiałbym jechać. 3, 2, 1, start! 2, 1, start! Dobra, gotowi? Tak. 3, 2, 1, start! I jedzie. O, jedzie. 1, start! 3, 2, 1, start! Słowem wstępu na zakończenie chciałem wam jeszcze raz bardzo podziękować, że zechciało wam się ruszyć tutaj pomimo jesiennej pogody. Może nie jest idealna, ale nie było źle, bo nie padało. Jestem bardzo zadowolony, bo frekwencja była ze 2 razy wyższa niż się spodziewałem. Dzisiaj się zameldowało na starcie 30 jeżdżących modeli, plus kilka, które jednak nie pojechały bądź stały gdzieś z boku. Więc naprawdę rewelacja i bardzo wam dziękuję, że w ten sposób wykazaliście swoje wsparcie. Tak jak powiedziałem, cała kasa, którą zebraliśmy ze spisowego, przekażemy na schronisko w Józefowie dla bezdomnych zwierząt. Tak jest. Jak widzicie, na razie jakby organizowane to było tak trochę, żeby każdym modelem się dało pojechać, bo na razie chodzi o to, żeby złapać tą zajawkę na ściganie na prostą. Docelowo, to o czym ja marzę, to chciałbym, żebyśmy zaczęli jeździć w takich klasach, jak się ściga cały świat. Czyli są to klasy dla modeli z napędem na tylne koła, z napędem dwuesowym, czyli takie modele jak ten tutaj widzicie, te Asso, czy tego tu czerwonego tego Chevroleta, czyli takie typowe dragstery z likami z tyłu. One jeżdżą w 2 klasach, w klasie z silnikiem 13,5 zwoja i dowolnym. I to jest takie moje marzenie na przyszły rok. I na pewno zostawimy jakąś klasę open dla całej reszty, nie? Ale oczywiście najbardziej fajne, najbardziej zbliżone ściganie jest w tych klasach dedykowanych z konkretnymi tam parametrami. Stąd był ten pomysł, żeby były te 2S-owe klasy 4 i 2WD. Dobra, bardzo wam jeszcze raz dziękuję. I na wstępie chciałem nagrodzić najmłodszego uczestnika dzisiejszych zawodów. Zapraszam do siebie Filipa Nowickiego, 5-letniego ścigacza. Gratulacje. Nagroda Filip dla ciebie. Piko, stań tam! Stań tam! Dawaj! Wiecie, no. Z wujkiem dawaj, stań tam! Ale stań tam! Chodź z wujkiem, staniesz. No, Do taty się uśmiechnij. dawaj! Okejka! Dobra! Korzystając z okazji waszego skupienia, jeszcze raz dziękujemy firmie Milan Sport za dostarczenie nagród. Też brawa. Brawa oczywiście. Zacznijmy sobie od top 3 klasy Open, czyli tej najbardziej zróżnicowanej. Dzisiaj mieliśmy tutaj taki po prostu, taką egzotykę, nawet Petrola mieliśmy. I trzecie miejsce zajął Darek Gałka, zapraszam z modelem. Drugie miejsce zajął Krzysztof Murat. No i pierwsze miejsce zwycięzca klasy Open, pierwszy historyczny zwycięzca RC Drag Race'u w Polsce. Gerard Malitek. Teraz przejdziemy sobie do klasy 4WD, czyli modeli z napędem na 4 koła, zasilane pakietem 2S, czyli o napięciu maksymalnie 8,44 V. Trzecie miejsce w tej klasie zajął Szymon Karczmarz. Drugie miejsce w klasie 4WD Łukasz Witkowski. I pierwsze miejsce klasy 4WD 2S Michał Sabat. No to teraz klasa 2WD. Trzecie miejsce w klasie zajął Bąk. Drugie miejsce w klasie 2WD zajął Daniel Tomczyk. No i zwycięzcą klasy 2WD jest Bartosz Bunt. Brawo!